No dobrze. Zatem historia sztucznej inteligencji od roku 2010 do 2025. I tak w kontekście tego, co było w tej pierwszej części historii, to tutaj jest taka bardzo fajna dygresja Richa Sattona. To jest taki bardzo dobry naukowiec w kontekście reinforcement learning. I on popełnił taki bardzo znamienny, relatywnie krótki tekst, taka gorzka lekcja, gdzie opisuje, co się wydarzyło tam historycznie w sztucznej inteligencji, że to były głównie te systemy z tą jawną reprezentacją wiedzy. Ja tu tak napisałem Human Knowledge Based Systems, gdzie wiedzę wydobywano od ekspertów, cały ten proces knowledge acquisition i finalnie powstaje jakiś system. I jego konstatacja była taka, że jakby tak spojrzeć na tą całą historię, to bardziej wydajne i takie dające ciekawsze rozwiązania to były systemy oparte o wyszukiwanie i uczenie, czyli search and learning. Czyli pojawia się to maszynowe uczenie, gdzie te nawet systemy z końcówki lat 80., 90., tak, LeCun, sieci neuronowe, to są lata 90., kiedy on robi rozpoznawanie tych kodów pocztowych na kopertach, to było zdecydowanie ciekawsze podejście, czyli ta moc, sieci neuronowe, uczenie się, a nie to takie, wydawałoby się, oparte o formalną reprezentację wiedzy podejścia. I mamy jeszcze taki bardzo silny nurt, gdzie w klasycznym podejściu funkcjonujemy na danych liczbowych, czyli te klasyczne metody maszynowego uczenia się, no na przykład drzewa decyzyjne, o których mówiliśmy ostatnio, versus ten zwrot, kierunek w stronę danych nieustrukturalizowanych, takich jak zdjęcia, teksty, sekwencje wideo czy audio. I tutaj się pojawiają te nowe metody maszynowego uczenia się, więc generalnie mamy taki bardzo silny zwrot właśnie w tym kierunku, ale jak to się wydarzyło, że w ogóle jesteśmy w stanie pracować na tych danych nieustrukturalizowanych, no to tak, to dzisiaj pokażę, jak wyglądała historia, natomiast tak, na kolejnych zajęciach będziemy wchodzić w szczegóły, jak to działa. Czyli gdzieś tam w okolicy od roku 2010 w górę pojawia nam się takie zejście takich trzech trendów. Ja ten slajd pokazywałem jako jeden z ostatnich na tej poprzedniej części historii, że mamy tak, do czynienia z bardzo dużymi wolumenami danych, i to, czyli jesteśmy nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie tam dane są zbierane głównie w systemach klasy RP, ale też właśnie te dane pochodzące z zewnątrz. I to głównie myślimy o mediach społecznościowych, czyli to się gdzieś tam po roku 2004 zaczyna ten nurt, potem wchodzi smartfon, rok 2007-2008. Tutaj jak Państwo patrzycie, to explosion of data, zawsze proszę mi pamiętać o internecie rzeczy. Czyli wszystkie te efektory, sensory przede wszystkim, takie związane smart city, smart home, te wszystkie rzeczy, czy nawet tutaj w tej sali, w której jesteśmy, to jestem w stanie zidentyfikować co najmniej ze 2-3 takie sensory, które na bieżąco zbierają informacje na temat tego, niektórych parametrów tego pomieszczenia. Algorytmy, to jest ta gałąź tutaj po lewej stronie i o tym będę dzisiaj mówił, jak to historycznie wyglądało, i to się jeszcze zbiega z relatywnie łatwą dostępnością do dużych mocy obliczeniowych. Czyli te wszystkie usługi chmurowe, które się pojawiają w kontekście rozwoju, Amazon, AWS, tak, Azure i tak dalej, czy Google, tak, z usługami chmurowymi. Więc tu się jakby takie trzy nurty w jednym czasie zaczęły zbiegać, które silnie spowodowały tą taką absolutnie rewolucyjną zmianę. Bo tak jakby do tego roku
Tak jak ta poprzednia historia, to było bardzo niszowe zagadnienie, natomiast tak, no teraz jest to absolutny mainstream. Czyli spójrzmy na początki deep learningu i tutaj cała ta historia związana w ogóle z powstaniem tego podejścia i konkursem ImageNet, który zaraz Państwu pokażę, jest opisany w książce profesor Fei-Fei Li. To jest taka pani profesor, która się urodziła w Chinach, emigracja do Stanów Zjednoczonych. Ona pracuje na Uniwersytecie Stanforda i w tej książce The World I See opisała swoją taką biografię naukową, ale przede wszystkim początki tego, o czym zaraz będę mówił. Ja tą książkę czytałem w oryginale i powiem szczerze, miałem olbrzymi problem, bo ona nie jest native speakerem, a ta książka jest napisana tak trudnym angielskim, ja czytam po angielsku bezstresowo, z tym miałem problem. Ja podejrzewam, że ona jakiegoś ghostwritera musiała mieć, który jej taki naprawdę z takiego, powiedzmy, przeciętnego angielskiego zrobił coś takiego, że trudne, trudne w percepcji, więc być może to polskie tłumaczenie jest lepsze, ale ona jest kreatorem czegoś absolutnie fundamentalnego, czyli konkursu ImageNet, ImageNet Challenge. I na czym to polegało? Ona przygotowuje, i to była super jej intuicja, że ona miała tą taką dobrą intuicję, że jeśli mówimy o tych takich podstawowych zadaniach związanych z percepcją człowieka, a tutaj mamy do czynienia z zadaniem rozpoznawania, co jest na zdjęciu. Czyli taka dla nas aktywność absolutnie bez świadomości, po prostu na bieżąco rozpoznajemy to, co się dzieje wokół nas, to z punktu widzenia systemów komputerowych to jest bardzo trudne zadanie. Od lat gdzieś tam połowy lat 60., głównie w kontekście rozpoznania satelitarnego, wiele badań na ten temat, jak rozpoznawać, co jest na zdjęciu, czyli to klasyczne vision. No i powiem szczerze, z takimi relatywnie słabymi efektami. I ona w tym czasie wpada na taki pomysł, żeby zbudować, te zbiory treningowe były budowane od lat, ale ta jej podstawowa idea polegała na tym, że tych danych musi być dużo. I powstaje taki zbiór treningowy, jak tu Państwo widzicie, to są takie zdjęcia 256 na 256 i jeszcze trzeba zaznaczyć kolor, tak? Czyli mamy współrzędne XY, jak kolor będzie reprezentowany, jaką liczbą, czy być może jakimś zbiorem liczb, ktoś z Państwa kojarzy? RGB musi być, tak, red, green, blue i każdy z nich tam jeśli dobrze pamiętam, na 128 bitach. W każdym razie robi nam się, jeszcze to pojęcie tensora wprowadzimy, ale mamy współrzędne plus kolor, tak? I to reprezentujemy w postaci binarnej. I zwróćcie Państwo uwagę, do każdego zdjęcia mamy przypisaną etykietę. Czyli na przykład tutaj, jak widzimy, ten statek, to tu jest container ship, tak? Że to jest kontenerowiec. I teraz tak, tych zdjęć w tym zbiorze ImageNet przygotowano, uwaga, do uczenia, czyli w zbiorze treningowym 1 200 000. To w tym czasie to był kosmos. Zbiory treningowe miały po kilkaset do 1000, ale to już był super wielki zbiór. Ona tu przygotowuje ten 1 200 000 zbioru treningowego, czyli zdjęć z opisem. Tych opisów może być, tu Państwo widzicie, 1000 kategorii, czyli tych 1000 labels. Czyli będziemy mieli do czynienia z zadaniem klasyfikacji. Powiedz, co jest na zdjęciu i wybierz tą klasę z tego 1000-elementowego zbioru etykiet. I uwaga, do testowania mamy 100 000 zdjęć. Tak? Czyli wiemy, co jest na zdjęciu. Jeśli model zostanie zbudowany, to w ten sposób będziemy go testować. Więc coś takiego zostało przygotowane i specjalnie wrzuciłem ten rok 2010, tą historię, od której my zaczynamy. Pierwsza edycja tego konkursu była dokładnie w roku 2010 i różne zespoły badawcze zmierzyły się z tym zagadnieniem. Tak wygląda zbiór do testowania.
Jak Państwo myślicie, czy człowiek jak patrzy na takie zdjęcia, jak tutaj widać, to może się pomylić, co jest na zdjęciu? Czy my jesteśmy tacy, bym powiedział, absolutnie tutaj perfekcyjny w takim zadaniu rozpoznawania? Człowiek się będzie mylił? No oczywiście, że tak. My się też mylimy, mamy lepsze, gorsze dni, czasami tam, nie wiem, może być złe oświetlenie. I robiono takie testy na ludziach. Jednym z tych osób, które w ogóle przygotowywała te dane treningowe i te testy na ludziach też wykonywała, to był właśnie Andrzej Karpati, o którym już wspominałem. On w tym czasie był doktorantem na Stanfordzie, właśnie w zespole Fei-Fei Li. I te badania wykonywano, jeśli dobrze pamiętam, co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi było badanych. Jak Państwo myślicie, jaki błąd wykonuje człowiek na takim zbiorze testowym? Czyli powiedzmy, że pokazuje mu się 100 zdjęć, to na ilu zdjęciach on dokona niepoprawnej klasyfikacji? Czyli jaki jest error rate dla człowieka? Ciekawy jestem, jakie są Państwa intuicje. Na Teamsach wrzuciłem link do tej ankiety. Zaraz ją tutaj wyświetlę. Czyli tu nawet można ten barkod ściągnąć, jak ktoś ma ochotę. Czyli jaki jest błąd człowieka? Zróbmy dla uproszczenia, ktoś dostaje 100 zdjęć, no to ile razy się pomyli? Na ilu zdjęciach popełni błąd? No to czekam na Państwa głosy. Grupa na Teamsach, tam na naszej grupie wrzuciłem link do tej ankiety. Chyba, już widzę pierwsze, super. Zbierzmy trochę tych ankiet, już mam 9, 10. Jejku, ktoś tam wrzucił prawie 100%, tam powiedzmy jakieś 95. No ciekawy jest ten rozrzut. Jeszcze trochę. Udało się tutaj, tak? Dobrze, może jeszcze zbierzmy. No już mamy 20. No ciekawe. Tak, te wyniki, jakie Andrzej Karpati uzyskał na tym zbiorze testowym, to jest... jeszcze mam trochę głosów. Może jeszcze 2 osoby, żeśmy mieli 25, ale ładnie to się rozłożyło. I ciekawe, bardzo duży jest ten rozrzut, ale powiem szczerze, jestem miło i bardzo zaskoczony, że najwięcej jest poprawnych odpowiedzi. Bo ten błąd, ile Pani dała? Dała Pani 5? To oficjalny wynik jest 5,1%. Czyli to jest gdzieś, tutaj, tak? To jest dokładnie, powiedzmy to tak. Czyli te 5%, czyli człowiek się średnio 5 razy na 100 myli. Tak to wygląda w przypadku człowieka. No dobrze, wracam do prezentacji. Zobaczmy, jakie były wyniki w pierwszych edycjach tego konkursu. Więc pierwsza edycja tego konkursu, widzicie Państwo tutaj zespół z firmy NEC, to oni są na poziomie błędu 30%, rok 2011. Widzicie Państwo, jaki jest błąd? 25%. Czyli, jejku, to jest trochę tak, jakbyśmy jechali jakimś samochodem, który miałby automatycznie rozpoznawać znaki drogowe. No akurat rozpoznawanie znaków drogowych jest relatywnie prostym zadaniem, bo jest dość dobrze ustrukturalizowany ten zbiór, ale to jest tak, że co 4. znak drogowy byłoby błędne rozpoznanie, nie? To byśmy tak specjalnie nie mieli ochoty na oddawanie swojego bezpieczeństwa takiemu systemowi. Tak, 25% w roku 2011. Czyli to trudno mówić o jakichkolwiek profesjonalnych zastosowaniach, tak? Takich bym powiedział krytycznych, przy tak dużym błędzie. No to taki był stan wiedzy na ten czas. To Państwo widzicie, tak? No okej. Ja nawet nie wiem, czym oni to robili. To nawet nie musiała być sieć neuronowa, powiem szczerze, w tym momencie. No i właśnie, tutaj specjalnie jakby pokazuję te metody, tak nawet tu nazwałem metody tradycyjne, rok 2011, błąd 25% i uwaga, w roku 2012 do akcji wkracza zespół profesora Jeffreya Hintona z Uniwersytetu Toronto i on zaprasza do tego konkursu 2 swoich doktorantów, Alexa
Krycewskiego, który jest z pochodzenia Ukraińcem, tak? Jego rodzice wyemigrowali do Kanady i on w tym czasie robił doktorat u profesora Hintona i podobnie z Ilja Sutskeverem, podobnych historia jak z Aleksem, z tym, że Ilja jest Rosjaninem. I oni przygotowywują, biorą udział w tym konkursie z wykorzystaniem algorytmu, który opublikował kilka lat wcześniej. To była taka praca Jeffreya Hintona z roku 2006 na temat wielowarstwowych sieci neuronowych, uczenia wielowarstwowych sieci neuronowych i oni podejmują to wyzwanie, tworzą, ta architektura nazywa się AlexNet, ten Alex był takim głównym tutaj deweloperem, tak ona wygląda, czyli Państwo tutaj widzicie, na zdjęciu są te zdjęcia, 227, dałbym głowę, że tam było 256, ale okej, 227 na 227 i te razy 3, bo jeszcze tą głębię na te kolory potrzebujemy. To jest sieć wielowarstwowa i tutaj na wyjściu widać to wyjście. Pamiętacie Państwo, dlaczego tu jest softmax na... Jeszcze sobie wytłumaczymy, co to jest softmax, ale dlaczego tu jest 1000? Bo 1000 kategorii, czyli on musi wybrać liczbę z przedziału 1 do 1000 i do każdej tej liczby jest przyporządkowana ta etykieta, prawda? Statek kontenerowy, tygrys, kot, pies i tak dalej. Więc tak wygląda ta architektura tej sieci. Powiem szczerze, już niedługo Państwo będziecie mieli bardzo głębokie zrozumienie tego, o czym my tu mówimy. Natomiast tak, żebym tylko powiedział, skąd się wzięło to wyrażenie deep learning, to nawet chyba w tym artykule Hinton, jak opisywał tą sieć, która ma te wiele warstw wewnętrznych, to on użył pojęcia że tam trzeba wejść deep, tak? Czyli to jakby się zagłębić w tą sieć. To stąd się wzięło to pojęcie i oni implementują, Alex i Ilja, dokładnie architekturę tutaj ta sieć reprezentuje ten algorytm profesora Hintona. No to tak to wygląda. I jaki oni uzyskują rezultat? Ich rezultat jest w roku 2012 AlexNet 15, wiemy dokładnie, 15,3%. To jest wynik, jaki uzyskał ten zespół. Badanie jest, tak, zbiór treningowy jest publicznie dostępny. Zbiór testowy jest publicznie dostępny. Cała architektura sieci jest też publicznie dostępna i w tle mamy też artykuł profesora Hintona. Zaczęto naśladować to podejście, bo powiem szczerze, ten skok z 25% na te 15,3% w przeciągu roku to zrobiło wrażenie. Bo może nie był jakiś super wynik, te 15%, ale jednak znacząca, bym powiedział, polepszenie tych rezultatów. I zaczęto naśladować to podejście. Czy tu nie ma jakiejś konfabulacji, czy to faktycznie tak dobrze działa. No i zwróćcie Państwo uwagę, po 2 latach, to jest zespół Google'a, 2014, widać, jaki osiągają wynik? Osiągają wynik człowiek. I to był szok. I to się zaczyna. I to jest mniej więcej ten moment, kiedy mainstream też zaczyna się tym interesować, bo nagle dochodzi takiej bardzo spektakularnej sytuacji, że system do rozpoznawania, co jest na zdjęciu, do rozpoznawania obrazów, schodzi do poziomu człowieka. Oczywiście cały czas jesteśmy na takim poziomie bardzo banalnym, że to są zdjęcia psów, kotów, statków, jakichś takich rzeczy, ale mimo wszystko zrobiło to olbrzymie wrażenie. Tutaj jakby 2 dygresje są istotne w tym kontekście. Jeffrey Hinton, jesień ubiegłego roku, kojarzycie Państwo, co się z nim wydarzyło? Laureat Nagrody Nobla z fizyki. Jeffrey Hinton za tę pracę, dokładnie w kontekście konwolucyjnych sieci neuronowych, bo tak to się formalnie nazywa, dostaje Nobla z fizyki. Powiem szczerze, bez 2 zdań wybitny naukowiec, natomiast nie ukrywam dużo kontrowersji. Dlaczego on z fizyki dostał tego Nobla?
jaki tam jest wkład w rozwój fizyki. Powiem szczerze, bardzo, bardzo dużo kontrowersji i też nie ukrywam, wiele osób pracowało w tej tematyce i jest i powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że wielokrotnie odkryto to samo, ale no jest taka duża kontrowersja w stosunku do tego, że akurat jego uhonorowano. Tam było więcej badaczy w tym obszarze, ale bez dwóch zdań Geoffrey Hinton jest wybitnym naukowcem. No i tak, ten Nobel mu się należał. Może w zasadzie nie ma takiej kategorii informatyka czy sztuczna inteligencja, może będzie, ale tak, on dostaje Nobla. A Ilya Sutskever, tak na marginesie, zostaje szefem potem zespołu badań i rozwoju w OpenAI. On bardzo szybko po tym, nawet nie wiem, czy zrobił doktorat, chyba zrobił ten doktorat i zaczyna pracować w OpenAI. I tu jest jeszcze jedna rzecz, tylko o niej wspomnę, bo gdzieś tam będziemy musieli spokojnie pół wykładu na ten temat zrobić, ale pokażę Państwu tutaj w tym abstrakcie do tego artykułu, bo to jest tak, faktycznie osobą, która robiła to badanie, tak już technicznie, to był Alex, ten chłopak z Ukrainy, i on to na początku trenował tą sieć na zwykłych, takich dostępnych serwerach, jakie miał na uczelni. I miał problem. Na tym zbiorze treningowym, 1 200 000, ta sieć wielowarstwowa profesora Hintona, Boże, to nagle się okazało, że to są jakieś tygodnie po prostu czasu pracy tego procesora i bez jakiegoś realnego dojścia do jakiegoś takiego poziomu akceptowalnego, tam z tą funkcją loss function na tym zbiorze i on wtedy, nie chcę powiedzieć, że on to wymyślił, bo to trochę już wcześniej robiono te próby, ale faktem jest, że on wtedy bierze 2 karty graficzne, chyba ze swojego prywatnego komputera, przepraszam, wchodzę chyba już w taką legendę miejską, którego miał do gier komputerowych, do jakichś takich strzelanek w stylu Call of Duty. I on tam miał te 2 karty graficzne takiej jakiejś dziwnej firmy, która się nazywała Nvidia i on trenuje tą sieć na tych procesorach GPU, tak? Graphical Processor Unit. No i powiem Państwu, no to jest początek wielkiej historii, tak? Na temat firmy Nvidia, w ogóle procesorów i tego, jak to się rozwinęło, jaka jest dzisiaj kapitalizacja firmy Nvidia, no to już wchodzimy w kosmos po prostu, tam bym powiedział, to już jest chyba już bardziej bańka jak rzeczywistość, no ale to jest niesamowite, ale to jest dokładnie to, że mamy do czynienia z jakąś firmą, która produkuje specjalistyczne procesory na potrzeby przetwarzania grafiki komputerowej i nagle, w cudzysłowie nagle, okazuje się, że to, co te procesory dobrze robią, to jest mnożenie, dodawanie macierzy, tak? A to mamy w sieciach neuronowych, zresztą będę Państwu ten algorytm pokazywał. I co tam jeszcze jest? Aha, obliczenia równoległe, tak? Czyli możemy tam wiele operacji na macierzach wykonywać równolegle. I nagle się okazało, że tutaj jest drastyczny po prostu wzrost efektywności przetwarzania. Czyli tak jak trzeba szybko wyświetlić tam obraz, wskakując do kolejnego pokoju, żeby coś tam oszczeliwać, no to sieci neuronowe tutaj bardzo, bardzo lubią te procesory i faktycznie można szybko te przetwarzania zrobić. On tutaj pisze właśnie to a very efficient GPU implementation of the convolution operations. Nie? To jest dokładnie to. I to było takie, może nie, że Alex był pierwszy, ale to jest ten taki moment, wow, taki krytyczny. No i powiem szczerze, rewolucyjny dla firmy Nvidia, która tutaj się specjalizowała w tych procesorach. Czyli Państwo pewno mnie spytacie, co było dalej, ile wynosi dzisiaj ten błąd na tego typu zbiorach. No jest już śmiesznie niski, zdecydowanie lepiej jak człowiek. Ja mam tam ostatnie wyniki z roku 2017, jak tu Państwo widzicie, to tam doszło do 3%, potem doszło do 1%. Dzisiaj powiem szczerze, to w tym zadaniu, na tym zbiorze, to w ogóle nie mamy co próbować się tutaj porównywać z tymi systemami opartymi o deep learning, są absolutnie wyśmienite, tak, więc to jest taki, i to się zaczyna, cała ta historia zaczyna się od tego. Powiem szczerze, gdyby nie to
pewno byśmy tego wykładu dzisiaj nie mieli razem. A, może jeszcze Państwu coś podpowiem, bo tak jak Państwo widzicie tutaj ten artykuł, to ja podejrzewam, że za jakieś, no nie wiem, 30-40 lat to będzie w podręcznikach historii, tak jak, nie wiem, mamy układ kopernikański, tam dzieci się uczą, tak, Słońce w środku, planety krążą, no to tak, to będzie zrzut tutaj z tego artykułu i pytanie na maturze będzie, jaki był błąd na zbiorze ImageNet tej architektury profesora Hintona. To Państwo będziecie mogli swoich prawnuczków tutaj zaskoczyć, tak, zapamiętać ta liczba, tak, 15,3, czy tam będziecie rozmawiać z swoją wnusią, słuchaj, a wiesz, jaki był błąd? No właśnie, to jest tak, pytanie maturalne przyszłości. No dobrze, 15,3, zapamiętać mi tą liczbę. Jejku, chyba się nie odważę dać to na jakiś test czy egzamin, tak, ale tak, okej, dobrze. I teraz tak, to poszło bardzo, bardzo daleko w różnych kontekstach, bo to, co myśmy mówili, to proszę zwrócić uwagę, to jest ten przykład tutaj na samym dole. Czyli mamy zdjęcie, tutaj jest rower na tym zdjęciu, on jest przekształcany tutaj na ten wektor na wejście do sieci neuronowej, mamy jakieś wyjście, no i tutaj wybieramy, tak, czyli klasyczna klasyfikacja, mamy tutaj różne klasy, jest wybrana ta klasa bicycle jako najbardziej prawdopodobna. Ale pokazuje to Państwu dlatego, że na to można spojrzeć szerzej. To, co było niesamowite, to nagle się okazało, że tutaj na wejściu może być też inny byt, który można jakby skwantyfikować. Czyli ten przykład D, no to co Państwo widzicie, to jest spektrogram fali głosowej. Tak jak ja do Państwa mówię, to jest de facto jakaś tam zmiana ciśnień w powietrzu, która się rozchodzi tam około te 300 metrów na sekundę. To można zrobić reprezentacją cyfrową tego. Można przekształcić na taki zbiór liczb jako wejście do sieci neuronowej. No i tutaj mamy też, widzicie Państwo, klasyfikację, jaki rodzaj muzyki słyszymy na danym nagraniu. No to tu jest wybrane, że to jest jakaś muzyka elektroniczna, tak, w tych, pośród innych klas, takich jak, nie wiem, jazz, hip-hop, pop, metal, muzyka klasyczna i tak dalej. Więc tutaj bardzo wiele było takich ciekawych interpretacji i takich nieoczywistych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jesteśmy cały czas w zadaniu klasyfikacji albo w zadaniu regresji. Tylko stosujemy to na danych nieustrukturalizowanych, które mogą reprezentować zdjęcie, falę głosową, czy tam wyżej mamy jakiś przykład z jakimś opisem, czy jakąś strukturą jakiejś substancji chemicznej. Pierwsze zastosowania to była, powiem szczerze, to był Facebook. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, gdzieś w okolicy roku 2015 pojawiła się taka funkcjonalność, że jak się wrzucało zdjęcie na Facebook, to było automatyczne, powiedzmy, jesteście Państwo w gronie jakichś znajomych, to on automatycznie zaczął tagować te zdjęcia, czyli z tej listy znajomych robił takie podpowiedzi, a kto tam jeszcze jest na zdjęciu, prawda? I mógł nawet powiadomić tych znajomych. No to były takie pierwsze próby. Potem niesamowity rozwój tego systemu full self-driving w Tesli, to właśnie Andrzej Karpati dokładnie nad tym pracuje, czy na przykład Face ID w iPhone'ie. To jest dokładnie, proszę zwrócić uwagę, to jest klasyfikacja binarna. Tak? Pokazujemy swoją twarz i on podejmuje tą klasyfikację binarną. Tak, to jest właściciel tego telefonu i może z niego korzystać albo negatywne uwierzytelnienie i nie ma dostępu. No to tak poszło. Nie będę dzisiaj w zasadzie poza tymi dygresjami mówił o zastosowaniach, zrobimy osobny wykład na temat takiego zastosowań biznesowych i wpływu na biznes. Natomiast, tak jak Państwo patrzycie tutaj na ten telefon, ktoś z Państwa korzysta z tego Face ID? Tak, nie mam tutaj nikogo, Pani? To tak, to warto się zastanowić teraz to wszystko, co powiedziałem w kontekście tego telefonu.
to jest tak, musi tam być jakiś procesor z siecią neuronową, żeby przetworzyć Pani obraz? Tak, jest dedykowany procesor, w którym jest hardware'owo zaimplementowana sieć neuronowa, żeby to zadanie wykonać. To powiem Pani więcej. iPhone tak to robi, że uczenie też sieci, bo mówiłem o przetwarzaniu już, tak? Ale też uczenie sieci nie następuje gdzieś w chmurze, na serwerach Apple, gdzieś tam, tylko też na Pani telefonie, na Pani iPhone'ie. A potrzebny jest zbiór treningowy, żeby to zrobić? No oczywiście, że tak. Tu nie ma żadnych czarów. To warto się zastanowić, skąd się wziął w ogóle ten zbiór treningowy, do tego, żeby zrobić klasyfikację binarną, żeby Panią wpuścić na ten telefon albo zabronić. Tak, więc to się wszystko dzieje, a więc jest dedykowany procesor, jest zbiór treningowy, jakoś to się wszystko musiało wydarzyć. My normalnie tego kompletnie nie widzimy. Ok, fajna funkcjonalność. Proszę zwrócić uwagę, jak krytyczna. Wejście na Pani telefon, gdzie tam jest apka jakaś mobilna do banku, gdzie też podejrzewam Pani twarzą ją, być może ją otwiera, tak jest skonfigurowane, czyli raptem mamy bardzo wrażliwe zastosowanie, czyli jak wyśmienita musi być tutaj ta sprawność tego systemu. Tak na marginesie może się pomylić? Oczywiście, może Panią nie wpuścić, a może wpuścić kogoś innego jak Pani? Jest to możliwe? To jest tak zwany false negative? Oczywiście, że tak. Być może istnieje, podejrzewam, niemal na pewno istnieje gdzieś tutaj na kuli ziemskiej druga osoba z taką charakterystyką twarzy jak Pani, że tak, otworzy Pani telefon. Tylko to jest tak rzadkie i tak niskie prawdopodobieństwo, że ten false negative jest jakby akceptowalny. No dobrze, to tak na razie tylko tak czysto dygresyjnie. I mamy teraz drugą rewolucję i ona jest związana z przetwarzaniem języka naturalnego, czyli wkraczamy w tą generatywną sztuczną inteligencję, czyli Państwo to widzicie na poziomie ChatGPT i pochodne tego typu systemy. Niezwykle ważny fragment naszego wykładu i tak jak Państwu obiecałem, wejdziemy w to relatywnie głęboko. Natomiast, żeby w ogóle się wydarzyła taka niesamowita sprawa, że można przetwarzać tekst, zdania, słowa, tokeny w sieciach neuronowych, to był potrzebny taki, w mojej perspektywie, absolutnie kopernikański przewrót, żeby znaleźć metodę, jak reprezentować słowa, czy potem to doprecyzujemy, tak naprawdę tokeny, ale na potrzeby dzisiejszego wykładu mówmy po prostu o słowach, o takich słowach, nie wiem, jak mężczyzna, kobieta, król, królowa i tak dalej. Jak je reprezentować w sposób numeryczny, tak, żeby można było je przetwarzać w sieci neuronowe. Czyli to, co Państwu tutaj pokazuję, to są tak zwane przestrzenie wektorowe i tak zwane embeddings, czyli osadzanie słów w takich przestrzeniach. I nagle czyli jeśli jesteśmy słowo wrzucić w taką przestrzeń, to proszę zwrócić uwagę, że tam się zaczynają pojawiać różnego rodzaju niezwykle ciekawe związki. Na przykład, że ten wektor pomiędzy słowem mężczyzna a kobieta ma zbliżony kierunek i wartość jak pomiędzy słowem król i królowa. A jeśli my od słowa mężczyzna zrobimy taki wektor do słowa król i przyłożymy ten sam wektor do słowa kobieta, to znajdziemy się gdzieś w przestrzeni słów związanych z pojęciem królowa. Powiem szczerze, dla mnie to jest niesamowite, że w ogóle można było coś takiego wpaść na taki pomysł i to zacząć robić. Pokażę Państwu w szczegółach, jak to działa, bo to jest naprawdę kosmos. Pierwsze artykuły takie poważne na ten temat, czyli tego osadzania słów w przestrzeniach wektorowych, to są artykuły, to jest artykuł, 2013, tu jest taki zespół badawczy z Google'a, który pokazuje, jak to robić i jak to robić efektywnie. Czyli tu jest bardziej, może nie ten pomysł, tak, to nie jest ta ekipa, która w ogóle wymyśliła tą ideę, tylko jakby wpadła na pomysł, jak
w sposób taki efektywny pracować na dużych zbiorach, korpusach językowych. Bo to jest ważne, żeby tutaj pracować na dużych zbiorach. I w konsekwencji tych badań naukowych, tak, powiedzmy jesteśmy tuż po roku 2010, pojawia się absolutnie moment kluczowy. Zespół badawczy, znowu firma Google, zwróćcie uwagę, ja tutaj nie mówię o zespołach badawczych na uniwersytetach, ja mówię o zespołach badawczych w dużych korporacjach cyfrowych. Zwróciliście Państwo? Znowu ten Google się pojawia. W zasadzie ta praca Hintona, to był Uniwersytet Toronto i nagle już cała reszta zaczyna w jakieś duże korporacje wchodzić. I tu jest zespół badawczy z firmy Google, który popełnia, no to jest absolutnie chyba następna strona w podręczniku z historii, ta słynna praca Attention is all you need z roku 2017 i oni rozwiązują problem, w moim przekonaniu historycznie absolutnie nierozwiązywalny w kontekście przetwarzania języka naturalnego. Czyli żeby zrozumieć język naturalny, czyli mówimy o tej semantyce języka naturalnego, relatywnie wcześnie, bo te badania nad językiem naturalnym to się ciągną w sztucznej inteligencji, no gdzieś podejrzewam od początku lat 60. To bardzo szybko zrozumiano, że bardzo istotny jest kontekst wypowiadania danego słowa i to jest bardzo problematyczne, że jeśli słowa miałyby tylko jedno znaczenie, to budowanie takich systemów jak na przykład Psyche Lenata, Douglasa Lenata, o którym mówiłem, no miałoby szansę do jakiegoś powodzenia. Jeśli tam odpowiednio duże zbiory wiedzy budować. Natomiast problem jest z kontekstem. Dam Państwu prosty przykład. Wyobraźcie sobie, stoję gdzieś na wsi, przed domem mam ogród, patrzę na ten ogród, zryty totalnie, takie kopice ziemi, patrzę na to, mówię, no nie, no ten kret już po prostu, tak, no już nie mam zdrowia, po prostu ogród całkowicie po prostu rozkopany przez kreta. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, jestem na blokowisku jakimś, powiedzmy, Praga Południe, blok tam z lat 70., wanna, woda, no i nie spływa ta woda. No i po prostu ja wtedy, jejku, przydałby mi się kret, to bym spróbował zalać. Tak? Nie wiem, czy wiecie Państwo, jest taka chemia, tak, do zalewania. I trzeci kontekst. Powiedzmy, że mamy jakieś tam spotkanie dyrekcji jakiejś służby specjalnej i jeden z tych dyrektorów mówi, panowie, mamy kreta w firmie, tak, musimy coś z tym zrobić. Czujecie teraz, co się wydarzyło? Użyłem 3 razy słowo kret w kosmicznie różnych interpretacjach, tak? W pierwszej interpretacji to było zwierzę, znaczy tak jak w drugiej interpretacji to był jakiś środek chemiczny, a w trzeciej interpretacji to był jakiś tam zwerbowany przez obcą służbę jakiś pracownik, tak, który tam po prostu zbiera jakieś informacje. To proszę zwróćcie uwagę, że dla nas, jak ja Państwu opowiadałem tę historię, od razu łapaliście kompletnie inne znaczenia, prawda? Natomiast jakbyśmy to chcieli przetwarzać automatycznie, wow, to jest po prostu niezwykle trudne, złożone zagadnienie kontekstów przetwarzania języka naturalnego. I słuchajcie, oni w tej pracy naukowej rozwiązują to zagadnienie. To znaczy faktycznie łapią to, że jak mamy jakieś słowo i chcemy zrozumieć faktycznie, jakie jest jego znaczenie, to musimy wziąć w otoczeniu jakich innych słów to słowo się znajduje. Czyli ten kontekst w rozumieniu tej pracy jest na zasadzie, aha, to zobacz, w jakim kontekście, wśród jakich innych słów ono występuje. Jakbyśmy wrócili do tego vector space, to mielibyśmy to słowo kret, to proszę zwrócić uwagę, to by była opowieść o jakiejś tam ogrodnictwie, to słowo kret znalazłoby się w tej przestrzeni wokół, no po prostu faktycznie tego wyrażenia kret jako zwierzę, prawda?
Natomiast jeśli to by było słowo kred w jakimś tam mojej narracji, opowieści o tym, jak się ciężko żyje w bloku z lat 70., tak to zupełnie inaczej w tej przestrzeni by to wyskoczyło, gdzie to skojarzenie z tym jakimś płynem tam do czyszczenia rur byłoby bliższe. To oni to robią. No to powiem szczerze, od tego to już jest. To jest 2.17, bez tego nie byłoby ChatGPT, nie byłoby w ogóle całej tej rewolucji w takim znaczeniu, jak dzisiaj o niej mówimy. Więc w tym momencie jeszcze nie ma żadnego, w ogóle nie ma jeszcze firmy OpenAI. Ona dopiero powstaje po tym. I wtedy w OpenAI tam jest Salt Altman. Współzałożycielem firmy OpenAI jest też chłopak, Polak z Raciborza, Wojtek Zaręba. Tak na marginesie, Wojtek Zaręba był w zespole Google'a, który robił ten wynik 5%. Pamiętacie? 2014. Tak, Ilia zostaje tam szefem do badań i rozwoju, a tutaj widać polskie nazwisko. Łukasz Kaiser, chłopak z Wrocławia, kończy Uniwersytet Wrocławski. On w tym czasie jest w Google'u i on też przechodzi do OpenAI. Tak na marginesie, jakbyście spojrzeli dzisiaj na ten zespół, ten podstawowy zespół inżynierów OpenAI, który robi, no to jest akurat taki zrzut, kiedy oni mówili o tym modelu 0.1, to jest dokładnie, sprzed pół roku, z września 2024, to tutaj widzicie jest kilkanaście osób na tym zdjęciu i tymi białymi paskami zaznaczyłem Polaków. Widzicie, jest chłopaków z Polski w tym zespole, 1, 2, 3, 4, 6. Łukasz Kaiser siedzi tam u góry, taki bym powiedział chyba najstarszy w tym zespole, tak wygląda, prawda, tak bym powiedział. Natomiast Wojtek Zaręba to jest ten chłopak tutaj, współzałożyciel OpenAI. Natomiast rok temu sam Altman pożegnał się z Ilya Sutskeverem. Ilya Sutskever został faktycznie zwolniony. I wiecie, kto jest teraz szefem badań i rozwoju w OpenAI, takim mózgiem tego wszystkiego? Tak, Polak z Gdyni chłopak, nazywa się Jakub Pachocki, o tutaj siedzi. On skończył liceum w Gdyni, potem tutaj na UW skończył informatykę. Ja podejrzewam, że tam jak oni się spotykają przy kawie, to przechodzą na język polski, nie? Bo te największe mózgi są Polacy w tym zespole. Nie? Więc tak to wygląda. To chciałem Państwu pokazać. Oni wszyscy są wykształceni w Polsce. Jaki mam niesamowity potencjał, tak? Jak w sumie bardzo dobra jest edukacja w Polsce. Mam nadzieję, że uda się coś takiego zrobić, że powiedzmy ta ekipa co najmniej w połowie wróciła tutaj, tak, i pracowała w polskich laboratoriach badawczych. Ale tak czysto dygresyjnie, żeby Państwu pokazać, tam są głównie, zresztą widzicie, ale to jest więcej Polaków jak Chińczyków w tym zespole. Nie? I to tak naprawdę to jest ekipa, która zmienia świat. Widzicie, to jest 20 parę osób. To nie są jakieś kilkaset osób, kilka tysięcy. Nie? To jest niesamowite w ogóle. No dobrze. I o tej rewolucji związanej z, no tak, bez dwóch zdań, OpenAI to jakby wprowadził w mainstream i zrobił tą pierwszą wersję tego czata GPT w wersji 3,5 po tym Reinforcement Learning from Human Feedback, czyli ona została, jakby powiedział, dostosowana do konwersacji i, bym powiedział, w miarę poprawnie funkcjonująca, to o całej tej rewolucji z tym związanej też zrobimy osobne zajęcia, pokażę Państwu całą skalę zastosowań, czyli gdzieś tam pod koniec semestru sobie wejdziemy w tą część aplikacyjną. Natomiast absolutnie rewolucyjne podejście. I tu tylko pokażę, bo bardzo lubię ten tekst, do niego też nawiążę. On jest napisany pod takim, bym powiedział, nadzorem profesora Rocka z Wharton School of Business, to jest na Uniwersytecie Pensylwania i to jest taki fajny ten tytuł, że GPTs are GPTs, gdzie to GPT w pierwszym znaczeniu to jest General Pre-trained Transformer, tak jakby tam technicznie OpenAI nazywa te systemy, a to drugie GPT to jest General Purpose Technology. Tak, to
ta technologia ogólnego przeznaczenia, no to robimy po prostu osobne zajęcia na ten temat. To jest absolutna rewolucja. I w końcu mamy jeszcze jeden kontekst związany z generatywną sztuczną inteligencją, gdzie mamy tutaj tak, powiedzmy, tą generatywność tak explicite. To jest, i teraz tak, będę miał kilka slajdów i rysunków, które pochodzą z książki Understanding Deep Learning Simona Prince'a. Na YouTubie jest moja recenzja tej książki, Zrozumieć systemy maszynowego uczenia się. Natomiast jakby ktoś z Państwa miał ochotę na taką, no bym powiedział, super profesjonalne wejście w ten obszar, no to jest najlepszy podręcznik, jaki jest dostępny obecnie na rynku. Trudny, bez dwóch zdań, trudna książka, kilkaset stron, tam po 1000 stron, ale pokazuję to Państwu nie dlatego, żebyście tam wydawali $90 na książkę w twardej okładce, tylko jest dostępny PDF udostępniony oficjalnie przez autora i wrzucę na Teamsy link, tak? Czyli nawet, powiem, nawet jakbyście nie chcieli tego czytać sobie, wrzućcie sobie na swoje kompy tego PDF-a, zawsze się to może przydać. Nie wiem, jak długo to będzie publicznie dostępne, ale jest. Więc absolutnie książka, no, mistrzostwo świata. I no właśnie, z tej książki mam tutaj te rysunki, ale generalnie my teraz w tym wykładzie mówiliśmy o tak zwanym uczeniu pod nadzorem, czyli jak budowaliśmy zbiór treningowy, to był jakiś obiekt opisany wektorem cech i ta klasa. No to często się mówi tak nieformalnie, że ta klasa to jest ten nauczyciel, czyli mówimy supervised learning, uczenie pod nadzorem, bo mamy tego nadzorcę, tego nauczyciela, który nam mówi, co jest na zdjęciu. Natomiast tutaj wchodzimy w taką klasę modeli, które są budowane w ramach tak zwanego uczenia bez nadzoru, unsupervised learning, gdzie my mamy jakiś obiekt, to może być jakieś zdjęcie, jakaś fala głosowa, ale faktycznie nie mamy tego nadzorcy, czyli że my musimy, tak jest tu ładnie napisane, rather than learning a mapping from input to output, czyli to, co robiliśmy do tej pory, the goal is to describe or understand the structure of data, czyli bardziej chcemy zrozumieć, jaka jest charakterystyka tych danych, które posiadamy, i tu się pojawiają te modele generative models, czy czasami się mówi generative unsupervised models, czyli learn to synthesize new data examples that are są statystycznie nierozróżnialne z danych treningowych. Czyli tutaj macie na przykład takie przykłady, te koty, one nie istnieją w praktyce, to są faktycznie sztucznie wygenerowane twory na podstawie zbiorów treningowych, które zawierały zdjęcia kotów. Tylko że już jesteśmy na podstawie tego wygenerować zupełnie, no bym powiedział, nowe zdjęcia kotów, które wyglądają tak jak normalne zdjęcia kotów, czy tu jakieś takie fragmenty z zabytkami. Żeby coś takiego robić, to faktycznie korzysta się z tak zwanych sieci GAN, czyli Generative Adversarial Networks, i to są takie prace Goodfellowa, to jest taki, no bym powiedział, numer 1, jeśli chodzi o ten obszar. No i tutaj Państwo widzicie, no to też tak pokazałem, no przykładowe zupełnie zdjęcia nieistniejących osób, tak. No to na dzień dzisiejszy to już jest skala, jakość i to też nie tylko na poziomie zdjęć, ale też sekwencji wideo. I gdzieś tutaj w tle mamy całe to zagadnienie związane z czymś, co się nazywa deepfake, czyli że można wygenerować zdjęcie nieistniejącej osoby albo istniejącej osoby, zdjęcie czy sekwencję wideo w jakimś, no na przykład kontrowersyjnym kontekście, tak. Więc to jest dokładnie ta technologia, która ma olbrzymie taką, bym powiedział, no tą złowrogą interpretację, jeśli to się znajdzie w rękach grup przestępczych, tak, to tam nie będziemy tutaj w takie rzeczy wchodzić, niestety nie będzie czasu. Na wykładzie cyberbezpieczeństwo, tak, to jest dokładnie ten nowy nurt. I w końcu też bardzo fajne zastosowanie, widzicie tutaj zdjęcie, powiedzmy jakieś zdjęcie rodzinne jakiegoś tutaj chłopca i on jest przysłonięty tymi liniami, no to jest jakiś plac zabaw, tak, i jest tutaj pozasłaniany
tymi linami, no to jest pokazane, że one zostały jakby zaznaczone, co nam się nie podoba, i zwróćcie uwagę, że zostały odtworzone te fragmenty obrazu na podstawie no, takiego podobieństwa, co tam powinno być. No to widzicie, ten efekt końcowy jest no, niesamowity zupełnie, prawda? Czyli faktycznie mamy cały czas tego samego chłopca, to samo tło, ta rączka czy ta główka, zwróćcie uwagę, tam ta lina przechodzi mu tak przez głowę, no to jest fantastycznie to odtworzone, prawda? To jest sztucznie wygenerowane, więc mamy też niesamowite takie zastosowanie. Powiedzmy, że to jest takie pozytywne zastosowanie, że możemy tam, nie wiem, jakiś album rodzinny w ten sposób sobie poprawić, takimi trochę nie do końca udane zdjęcia w ten sposób interpretować. I to pochodzi właśnie z tej książki Understanding Deep Learning, te takie różne przykłady właśnie tego unsupervised learning, czyli understand the structure of the data, tak? Czyli tam formalnie to szukamy jakby rozkładu zmiennych, a nie liczymy jakieś prawdopodobieństwa warunkowe. I jeszcze jeden przykład, czyli też tak jakby historycznie, to mamy tak, text to image, czyli zdjęcie było takie, zadanie było takie, wygeneruj fotografię astronauty jadącego na koniu. Czyli mamy tekst i on jest przekształcony na to zdjęcie. Pierwsze prace na ten temat, takie udane, to są prace takich zespołów badawczych, głównie na Uniwersytecie w Monachium i Heidelbergu. I w ogóle ta ekipa badawcza tworzy taką firmę Stable Diffusion. I to są dokładnie, to są prace, jejku, zgubiłem tu datę, ale one są gdzieś sprzed co najmniej 5 lat, kiedy były te pierwsze takie udane podejście, to są tak zwane modele dyfuzyjne, tak? Czyli mamy tekst, oczywiście w tle mamy zbiory treningowe, czyli mamy jakieś zdjęcia z opisami i teraz na podstawie jakiegoś opisu generujemy obraz. No to tak to wygląda w tych, powiedzmy, pierwszych podejściach. Dzisiaj jakie narzędzia do tego? Jakieś popularne? Ktoś z Państwa korzysta? Bawi się taką, bym powiedział, tego typu generowaniem grafik? Tak, Canva to przejęła. Oni jakiś model mają w tle, bo to Canva jako sama z siebie tego nie robi. Chyba mają Dora, ale nie jestem pewny. No dokładnie, ta klasa zadań. No dobrze, i jeszcze tak, mamy dobry czas, bo powiem szczerze, w kontekście rozwoju tych systemów pojawiło się takie dość niesamowite odkrycie. To się nazywają takie prawa skalowania. To jest taki artykuł naukowy, zwróćcie uwagę, no, OpenAI w 100%, Scaling Laws for Neural Language Models. I oni budując, no to bo oni się głównie zajmowali w tym czasie jeszcze rozwojem dużych modeli językowych, oni robią takie odkrycie, które tutaj jest reprezentowane jakby w takich 3 wymiarach. Czyli ten pierwszy wymiar to są dostępny czas do treningu modelu, czyli to compute rozumiemy w znaczeniu training time, czas jaki mamy na trenowanie. I też wszystkie te wykresy są robione tak, tu po x-ach zawsze jest skala logarytmiczna, natomiast po y-ach mamy loss, test loss, czyli powiem, że nie wyjaśniłem jeszcze tego pojęcia, to już chyba na następnym wykładzie będzie, dokładnie na następnym wykładzie, natomiast tu to jest jakby taka miara jakości sieci, czyli im mniejszy ten test loss, to znaczy tym lepiej na zbiorze testowym sieć rozpoznaje. Sieć wykonuje jakąś operację, na przykład poprawnie rozpoznaje, nie wiem, kota na zdjęciu. I teraz tak, czyli widać, że im dłużej trenujemy sieć, tym ten błąd jest mniejszy. Uwaga, to jest skala logarytmiczna, czyli to jest bardzo silne zjawisko. Potem oni zauważyli, że podobnie to wygląda, jeśli rozważamy data, ile mamy elementów w zbiorze treningowym.
że też im większy zbiór treningowy, tym lepsza jakość modelu. I potem jeszcze zauważyli, że to number of parameters, co to jest? To jest złożoność modelu. Czyli jak mieliśmy ten przykład z tą siecią AlexNet, to złożoność modelu może być liczona, to będzie hyperparameter, czyli liczba warstw w sieci. To może być liczba wag na przykład w sieci. Generalnie złożoność modelu. Czyli im model jest bardziej złożony, tym jakość pracy tego modelu też wzrasta. I to, co oni odkryli, że nie da się, że to musi być wszystko razem połączone. Wrzuciłem te takie plusy, czyli to more training time plus more data plus bigger model, to faktycznie otrzymujemy ten taki, bym powiedział, nadzwyczajny efekt, że nie wystarczy tylko, no nie wiem, zwiększać czas trenowania, ale jeśli równolegle my nie zwiększymy zbiorów treningowych i nie będziemy mieli odpowiednio bogatej sieci strukturalnie, żeby przyjąć te informacje, to nic to nie da. Czyli to trzeba te trzy rzeczy równolegle zwiększać i oni zauważyli, że efekty są no po prostu oszałamiające. Że faktycznie Państwo tego nigdy nie widzieli, bo ten pierwszy wasz kontakt z modelami językowymi to podejrzewam był ChatGPT, czyli to było GPT w wersji 3,5. To już naprawdę były lata prac. Natomiast jakbyście wzięli, a to można zobaczyć, GPT w wersji pierwszej czy drugiej, spróbujcie wejść w jakieś konwersacje, to stracicie zainteresowanie w drugiej minucie. Bo to po prostu bez sensu. Tam czasami nawet to, co on generował, to nie były nawet zdania. To były jakieś dziwne znaki, które w ogóle trudno było interpretować. Więc ja powiem szczerze, nawet jestem pełen podziwu dla nich, że oni tak z tym walczyli, bo te początki były takie zniechęcające, to jest mało powiedziane. Natomiast mieli niesamowitą intuicję. Aha, to musimy mieć więcej danych treningowych, czyli więcej tekstów. Aha, to musimy jeszcze dorzucić mocy. Aha, to może te sieci jeszcze powinny mieć bardziej złożoną strukturę i to nagle zaczęło działać. To było oszałamiające. Znaczy oni jak to złapali, to zagadnienie, to powiem szczerze, to nawet ich przerosło o tyle, że jakbyście słuchali sama Altmana, to on cały czas o tym mówi. Że oni są przekonani, że jeśli to będzie odpowiednio dużo mocy obliczeniowej, danych i te modele będą odpowiednio złożone, to według sama Altmana to dokładnie to AGI się samo objawi w pewnym momencie. I paradoksalnie to, co Państwu teraz pokazuję, też wpłynęło na przykład na zapisy w unijnej ustawie, znaczy tej unijnej regulacji o sztucznej inteligencji, ale to sobie zostawimy na osobne tam jakiś fragment zajęć, bo też to dokładnie gdzieś pochodna tych zagadnień. Świetnie to jest wytłumaczone, cała ta hipoteza skalowania w takim wywiadzie, który Lex Fridman zrobił z Dario Amodei. Dario Amodei to jest wybitny naukowiec, fizyk, który pierwotnie pracował w OpenAI. Doszło do bardzo takiego, będzie drastycznego sporu pomiędzy nim a samym Altmanem w kontekście budowania bezpiecznych modeli i Dario Amodei założył firmę, ktoś z Was kojarzy? Anthropic, to jest szef Anthropica i to jest cała seria modeli cloud. Genialne modele w ogóle. I tutaj jest takie nagranie, które trwa 2 minuty 17 minut, gdzie on tłumaczy to, o czym ja próbowałem, no tak niezgrabnie Wam powiedzieć. Genialny po prostu fragment. Ja powiem szczerze, wrzucę to też wrzucę to do odsłuchania jako obowiązkowa lektura. To jest tak genialne, on to cudownie to tłumaczy. Skąd to się wzięło, jak działa ta synergia pomiędzy tymi trzema elementami, ta moc dostępna, wielkość zbioru treningowego i złożoność sieci. Fantastyczna. Bo tu zaczynamy rozumieć taką troszeczkę głębię tego, o czym my mówimy, takie głębsze zrozumienie. A dla Państwa, tak jak jesteście na tym wykładzie, to są takie rzeczy, że tak będę Was męczył na egzaminie. Na przykład tym, bez 2 zdań, żeby mieć takie głębokie zrozumienie, o czym my mówimy.
My teraz wchodzimy na taki poziom, że większość użytkowników tych modeli językowych w ogóle nie ma pojęcia teraz. Natomiast to jest ważne, więc koniecznie tego Dario Amodei w tym wywiadzie z Lexem Friedmanem do odsłuchania. Dobrze. I teraz taka zupełnie już końcowa refleksja, to co się dzisiaj dzieje, bo tak spróbowałem zrobić jakiś przegląd, natomiast mamy podwójny problem. Pierwszy problem polega na tym, że minęły te czasy, z przykrością o tym mówię, kiedy najważniejsze badania naukowe, mówimy tutaj obszar szeroko rozumiana sztuczna inteligencja, działy się na uniwersytetach. To się niestety skończyło. Te najpoważniejsze badania naukowe są w laboratoriach badawczych dużych korporacji cyfrowych, zarówno mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, jak i Chinach. Tak na marginesie, Europa w tej rozgrywce prawie nie istnieje, jeśli chodzi o taki znaczący rozwój i innowacyjność, czyli mamy duże big techy, czyli to możemy z nazwy wymienić. To będzie Meta, to będzie Google, to będzie OpenAI, to będzie Anthropic, po stronie chińskiej to będzie ByteDance, tego typu firmy, ale co to oznacza? Że normalnie jak się pracuje na uniwersytecie, prowadzi badania naukowe w takim klasycznym stylu, to się publikuje wyniki badań naukowych i one są publicznie dostępne. Natomiast to się teraz nie dzieje. My nie znamy prac szczegółowo opisujących najnowsze osiągnięcia w tych modelach, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję. To nie jest tak, że co pół roku, nie wiem, OpenAI coś takiego pokazuje światu. W żaden sposób. Jeśli oni faktycznie mają jakieś ciekawe wyniki, w ogóle tego nie publikują. Albo my się o tym dowiemy po czasie, kiedy to już będzie publicznie dostępne, albo już nie będzie dawało jakiejś dużej przewagi konkurencyjnej. Więc to jest bardzo bolesny moment, bo my niestety nie wiemy, czyli ja, stojąc tutaj przed państwem, nawet zakładając, że to byłbym strasznie oczytany i na bieżąco śledził, tak, to nie. To jeśli to się nie dzieje na uniwersytetach, to tak, to nie wiemy faktycznie, co się dzieje. I tu nie mówię o jakichś technikach wojskowych, oczywiście tutaj wkład, ten udział teraz w wiadomym kontekście, wejście w ten świat zastosowań militarnych jest olbrzymi i tu byłby jakby zrozumiała jakby taka, powiedzmy, wrażliwość, być może przetwarzanie informacji niejawnych. Natomiast nie, ja tutaj mówię o walce takiej czysto konkurencyjnej, duże big techy i niestety nie wiemy. I podejrzewam, że są ciekawe odkrycia, które są po prostu nie publikowane publicznie. I druga jeszcze rzecz, i to szczególnie dla was teraz, to jest ta dygresja. Tutaj widzicie, jak wygląda liczba publikacji w obszarze sztuczna inteligencja, gdzieś tam od lat 90. do dzisiaj, tak? Więc to jest po prostu wzrost wykładniczy. Publikacji, czyli teraz powiedzmy mówimy o tym, co jest publicznie dostępne, to ja nie wiem, tygodniowo w tym obszarze rzeczy, które mi wyskakują i gdzieś się kiedyś z państwem podzielę, gdzie mam te źródła informacji, co warto przeczytać. Mam kilka takich miejsc, które mi mówią, to powinieneś przeczytać. To ja tygodniowo, ja mam około 20 rekomendacji, co powinien przeczytać. Czyli dziennie powinienem czytać, powiedzmy, 3 artykuły naukowe, co jest oczywiście absurdalne, nie? Znaczy nawet jakbym tam, nie wiem, puścił sobie, że mi zrobią z tego jakiś podcast, nie, bo można teraz sobie automatycznie wygenerować podcast z artykułu naukowego, nie, to jest wariactwo. Zresztą słuchanie, czytanie, tam trzeba ze zrozumieniem, tak, obejrzeć te wykresy, wzory, niemożliwe. Więc to jest naprawdę super trudne i nawet jak tam znajduję jakąś swoją niszę, to nawet w tej mojej niszy jest takie, bym powiedział, że w ogóle nie jestem w stanie. Więc to naprawdę człowiek tam na koniec dnia wybiera jakieś pojedyncze rzeczy, i mam jakieś tam wieloletnie doświadczenie, żeby wyłapywać mniej więcej, co jest dobre, co jest złe. I właśnie teraz ten kontekst. Najpopularniejszym teraz takim
portalem z artykułami w szeroko rozumianym computer science i sztuczna inteligencja jest archiw, tak? No to wszyscy znacie. I wiecie, jaki jest problem z tym archiw? Że tam są rzeczy, artykuły, które nie są recenzowane. Czyli jeśli mam jakiś ciekawy wynik, chcę się podzielić światem i zanim ja przejdę całą procedurę recenzji, żeby tam coś znalazło w jakimś czasopiśmie, albo nawet trafiło na jakąś konferencję, gdzie się zwykle tam rok wcześniej zgłasza tekst, przechodzi ileś tych faz recenzowania, poprawek i w końcu zostanie opublikowany, to wiele zespołów badawczych daje właśnie na archiw swoje teksty na zasadzie takie wersja beta artykułu, że okej, to już się dzielę wynikiem i czasami to jest też trochę tak, zobaczcie, już osiągnąłem jakiś wynik, chciałbym się pochwalić, ale jeszcze zanim to zostanie opublikowane, to pewno minie rok, a już bym chciał zaznaczyć, że mam tutaj jakieś osiągnięcie. Więc to jest fajne i to bym powiedział jest piękna idea, żeby się dzielić wiedzą, zanim ona tam przejdzie całą tą taką naukową weryfikacji naukowej i zostanie gdzieś opublikowana. Więc to jest super. Natomiast problem polega na tym, że nie wszystkie te artykuły zostaną faktycznie, przejdą taką weryfikację i być może zostaną jakieś wykonane błędy i ci ludzie będą musieli je poprawić i to, co oni tam wrzucili, to już nie jest poprawne. Oczywiście tam można jakieś kolejne wersje wrzucać, ale uwaga, tak jak tu jesteście ze mną na sali, my byśmy mogli się skrzyknąć i w niedzielę i do niedzieli napisać jakiś tekst i tutaj zamieścić. I moglibyśmy jeszcze skorzystać z jakiegoś tutaj, Perplexity, tak, abyśmy sobie wzięli czy jakiegoś notebooka LM-a i wygenerowali super tekst, tak, pięknie by wyglądał, miałby tytuł, abstrakt, wprowadzenie, literaturę, wrzucilibyśmy tutaj i to by było, tak, jakaś kompletna bzdura, jakaś kompletna, bym powiedział, konfabulacja. I to jest problem, jak ktoś nie ma takiego, czyli na przykład ja mam jakieś swoje metody, w ogóle takiej weryfikacji, jak ktoś mi pokazuje ten link, na przykład jak jest w bibliografii do pracy dyplomowej, to już jest problem. Oczywiście tak, akceptujemy, tak ja akceptuję, jak moi dyplomanci to wrzucają, ale przeglądamy te teksty. Kto to napisał w ogóle? Tak, skąd to pochodzi, te wyniki, czy to wygląda wiarygodnie, czy oni to gdzieś dają na jakąś konferencję. Więc strasznie uważajcie, bo mamy dużo, nie jesteśmy w ogóle w stanie, jakby ta nasza percepcja już jest kompletnie ograniczona w kontekście konsumpcji tego, to jeszcze mamy ten problem, że większość tych publicznie dostępnych miejsc jest podejrzanych, jeśli chodzi o jakość publikowanych treści. No tak, to w takim razie wszystko, jeśli chodzi o ten wykład. Pięknie Państwu dziękuję. A tu się jeszcze pojawię. Tak. Dobrze, super.